Koperty dowodowe, teczki dowodowe, metryczki stanowią cenne źródło informacji o przodkach dla osób prowadzących badania genealogiczne. Były zakładane przy składaniu pierwszego wniosku o dowód osobisty. Zawierają nie tylko zdjęcia, lecz też inne dane. Dane osobowe podlegają ochronie, ponieważ stanowią bardzo pożądany towar na rynku. Są to przeważnie dane marketingowe, ale do danych osobowych zaliczają się też dane osób zmarłych, co do których przyjęło się tezę, że nie podlegają ochronie danych osobowych. W praktyce sytuacja wygląda inaczej. Dane osób zmarłych podlegają ochronie, ale nie stosuje się do nich RODO w pełnym zakresie. Zanim przejdę do tego, jak szybko uzyskać dane osobowe o naszych przodkach oraz co to są koperty dowodowe i metryczki, a także jak wypełniać wnioski i do kogo te wnioski skierować i z jaką opłatą, wyjaśnię, na jakiej podstawie możemy wnioskować o dane osobowe naszych, nawet dalszych krewnych. O danych osób zmarłych jest mowa w 3 motywach. Motyw 27. RODO nie ma zastosowania do danych osobowych osób zmarłych, a państwa członkowskie mogą przyjąć przepisy o przetwarzaniu danych osobowych osób zmarłych. Motyw 158. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów archiwalnych, RODO powinno mieć zastosowanie także do takiego przetwarzania. Motyw 160. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu badań historycznych, RODO powinno mieć zastosowanie także do takiego przetwarzania. Powinno to dotyczyć badań historycznych i badań do celów genealogicznych. Należy jednak pamiętać, że RODO nie powinno mieć zastosowania do osób zmarłych. W praktyce urzędy chronią dostęp do danych osobowych, ponieważ zakres ochrony jest uszczegółowiony w innych podstawach prawnych. Aby uzyskać dostęp do danych, należy przedstawić odpowiednią podstawę prawną. Zgodnie z tym przepisem, inne podmioty, aby uzyskać dostęp do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, muszą wykazać interes prawny. Są one wskazane w artykule 75 ust. 2 ustawy o dowodach osobistych. Nawet daleki członek rodziny ma prawo domagać się udostępnienia mu tzw. teczki dowodowej zmarłego wuja, zmarłej osoby. Wystarczającym uzasadnieniem jest kult pamięci osoby zmarłej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził, że daleka rodzina ma również prawo do kultu osoby zmarłej. To jedno z jej dóbr osobistych, którego ochrona może stanowić interes prawny. Nie ogranicza się to do krewnych w linii prostej. Przy ocenie bliskości trzeba mieć na uwadze okoliczności faktyczne, które towarzyszyły konkretnym relacjom rodzinnym. Zgodnie z wyrokami sądów, dostęp do akt przysługuje również osobom niespokrewnionym. Siostrze żony zmarłego, jest to wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sygnatura akt ACA 1305/16, albo konkubinie, jest to wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie o sygnaturze akt 6 ACA 595/17. Sąd podkreślił, że dobro osobiste w postaci kultu pamięci osoby zmarłej podlega ochronie na gruncie prawa polskiego cywilnego. Jeśli ktoś chce czcić zmarłego, to ma interes prawny w uzyskaniu informacji o nim. Jest to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 25 października 2021 roku o sygnaturze akt 3 SA/KR 706/21. A teraz więcej o tym, czym są te koperty dowodowe i jak je szybko uzyskać. Jednym ze sposobów jest zawnioskowanie przez internet przez ePUAP, korzystając z profilu zaufanego. Można zawnioskować bezpośrednio w urzędzie, wówczas trzeba złożyć tradycyjny wniosek. Jak go wypełnić, to za chwilę. Jest to wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. Wniosek składa się w delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy lub w mieście, w których został wydany dowód osobisty. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, uzasadnienie potrzeby uzyskania danych i interes prawny, zakres żądania danych oraz dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym, pełnomocnictwo w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika i należy pamiętać o dowodzie osobistym do wglądu lub innym dokumencie. Ogólnie wnioskowanie wygląda w bardzo podobny sposób, jak to opisywałem w filmikach dotyczących aktów urodzenia, ślubów i śmierci. Odpowiedzi można odebrać osobiście lub pod wskazanym adresem albo w formie dokumentu elektronicznego. Ile to kosztuje? Jest to 31 zł, opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym oraz ewentualnie 17 zł opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika. Jeśli pełnomocnictwo było udzielone małżonkowi wstępnemu lub wstępnemu lub rodzeństwu, jest ono zwolnione z opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa. Ile wynosi czas oczekiwania? Standardowo do 30 dni.
Jeśli otrzymamy decyzję odmowną, odwołanie kierujemy do wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie, udostępnienia danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. I uwaga, w przeciwieństwie do świadectw urodzenia, małżeństwa i śmierci, urzędy udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi, znajdującą się w ich posiadaniu. Tak więc konieczne jest to, abyśmy znali miejsce zamieszkania danej osoby i składali wniosek tam bezpośrednio. Ale czym są koperty dowodowe? Koperty dowodowe zawierają wszystkie składane przez naszego przodka wnioski o wydanie dowodu osobistego. Możemy w nich znaleźć nawet kilka kwestionariuszy ze zdjęciami lub nawet wcześniej używanych dokumentów tożsamości. Na przykład przedwojenne dowody osobiste, takie jak KEN-karty. Możemy uzyskać również metryczki dowodowe. Jest to bardziej uboga wersja danych, czyli dwustronna karta ze zdjęciem oraz podstawowymi danymi osobowymi. Ale jest też dobra wiadomość. Wszystkie znajdują się w Archiwum Państwowym w Warszawie, a dokładniej w oddziale w Milanówku. Wobec czego nie trzeba wnioskować do wielu miejsc i szukać miejsc zamieszkania przodków. Wnioskowanie o metryczki jest również uproszczone. We wniosku o metryczki dowodowe nie musimy podawać interesu prawnego. Koszty są również niższe, ponieważ wynoszą tylko kilka złotych za jedną stronę. Centralny Rejestr Metryczek wydanych dokumentów tożsamości od 1952 roku do 1997 roku znajduje się właśnie w Milanówku. Koperta dowodowa zakładana jest w momencie, w którym występuje się o dowód osobisty. Przodkowie dla potwierdzenia tożsamości pozostawiali wraz z wnioskiem przedwojenne lub okupacyjne dokumenty, metryki ślubu czy urodzenia. W kopertach dowodowych znajdziemy też informacje o zmianach imion w przypadku, gdy występowały błędy w innych rejestrach. Często można znaleźć również życiorysy. Archiwa państwowe przechowują dokumenty o trwałej wartości historycznej i badawczej kategorii A. Od 1951 roku posiadanie dowodu osobistego stało się równoznaczne z posiadaniem polskiego obywatelstwa. Zgodnie z artykułem 4 dekretu z 22 października 1951 roku, przed wojną w dowodach wydawanych za pomocą rozporządzenia z 1928 roku można było uzyskać wpis o obywatelstwie polskim, ale trzeba było w tej sprawie złożyć odrębny wniosek. Obecnie w zasobach archiwum znajduje się około 50 milionów metryczek. Dla zainteresowanych podaję adres: ulica Stefana Okrzei, 1, Milanówek, kod pocztowy 05822.